W jednym z komentarzy pytaliście mnie o porównanie gry, jeśli chodzi o Maca Mini, a PC-ta i FPS-y, ile to wyciąga. Dlatego postanowiłem dla Was ten film nakręcić. Jeśli byście mieli pytania odnośnie Maca, porównania tych sprzętów lub też jakiejś innej gierki, no to dajcie znać w komentarzu. Postaram się coś w tym temacie nagrać. Dzisiaj, jak widzicie, Mac Mini M4 16 GB kontra PC Ryzen 5 16 GB RAM, również na GTX 1660S. No i co tutaj mamy w ustawieniach, jeśli chodzi o grafikę? Ustawiłem wszystko na ultra w obydwu komputerach, czyli maksymalna możliwość. Tam rendering, ray tracing nie jest obsługiwany w Macu Mini, co prawda tutaj ta grafika przez to może być nieco słabsza, aczkolwiek ja, jako że graczem nie jestem, nie widziałem praktycznie tu wielkiej różnicy. Wszystko było co do jakości bardzo porównywalne, ale już jeśli chodzi o użycie FPS-ów, no to tutaj różnica jednak była. Jeśli porównamy to na duży ekran, na początek weźmy sobie GTX-a w rozdzielczości Full HD i tak jak mówiłem, wszystkie ustawienia na Ultra, to w takim przypadku mieliśmy FPS na poziomie między 80 a 100. Tak to średnio wyglądało. Powiedzmy, że przyjąć można tutaj takie 90 FPS-ów podczas całej rozgrywki. Grafika ustawiona na możliwie maksymalną rozdzielczość. Nie męczyłem tutaj komputera co do 4K, ponieważ raz, że GTX 1660S do 4K nie jest zbyt dobrą maszyną, a tym bardziej już Mac Mini M4, który w grach różnie sobie radzi. Dlatego zobaczcie, teraz na pełnym ekranie mamy Maca Mini, też ustawione na Full HD, wszystko na Ultra. I jak widzicie, co do FPS, czyli klatkarzu, mamy tutaj na poziomie 37-36 klatek. Taką średnią byśmy mogli przyjąć około 35 klatek na sekundę, czyli 35 FPS. Co do porównania sprzętu, właśnie to był AMD Ryzen 5 i 16 GB z GTX 1660S w rozdzielczości Full HD, a na Macu pracowaliśmy na Apple M4 Macu Mini z 16 GB RAM, 256 GB dysk. Także ja dużej różnicy co do jakości nie widziałem. Pracowało się na tym przyjemnie, znaczy grało, a jeśli chcecie więcej odcinków i informacji o właśnie Macu Mini, zapraszam Was do odcinka, który wyświetla Wam się w rogu ekranu. Dajcie znać w komentarzu, co Was jeszcze interesuje, co do właśnie tego malutkiego, ciekawego sprzętu, a jednocześnie dość potężnego, jak właśnie na swoje rozmiary oraz cenę. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!